Dang Tai Son. Konkurs w 1980 roku był szczególny z różnych powodów, no ale przede wszystkim właśnie z tego powodu, że po raz pierwszy zetknąłem się, poznałem Dang Tai Sona. Stanisław Leszczyński. Trochę to było nie wprost, bo to, że przyjeżdża anonimowy zupełnie dla wielu chłopak, który uczy się grać na fortepianie w Moskwie, wiele osób dowiedziało się właściwie w ostatniej chwili. No i była taka faza tego konkursu, kiedy sporo było dobrze grających pianistów, ale taka atmosfera dość senna. Wszyscy grali bardzo dobrze, ale nie na tyle, żeby zelektryzować, żeby zainteresować. I oto wyszedł na estradę chłopiec, którego ledwo było widać, bo malutkiej postury, i zaczął grać. Pamiętam, jak dzisiaj rozpoczął nokturnem Des-dur. No i to, co się stało na sali, to potem już tylko może 2-3 razy zdarzyło się. Taka była cisza i skupienie. Stało się coś rzeczywiście nadzwyczajnego. Ten nokturny Des-dur zarówno w warstwie dźwiękowej, jak i narracyjnej był czymś zupełnie nadzwyczajnym. Nagle okazało się, że mamy na estradzie po prostu od razu kandydata do nie tylko pierwszych nagród czy finału, ale po prostu kandydata do zwycięstwa tego konkursu. Dang Tai Son urodził się w 1958 roku w Hanoi. Naukę gry na fortepianie rozpoczął pod okiem matki, wychowanki m.in. polskiego profesora Kajetana Mochtaka. Następnie kontynuował naukę w konserwatorium muzycznym w Hanoi, ale pierwszy kontakt z muzyką miał nie w szkole czy w domu, lecz w górach. Były to trudne czasy wojny wietnamskiej. The first contact with Chopin is not in the modern life like here like this, but it's in the mountain. Moja rodzina została ewakuowana z miasta w góry, gdzie mieszkaliśmy przez kilka lat i właśnie tam jako 7-latek miałem po raz pierwszy kontakt z muzyką. Z jednej strony to nie były łatwe czasy, ale z drugiej proszę sobie wyobrazić, jakim niezwykłym przeżyciem jest obcowanie po raz pierwszy z nokturnami czy mazurkami Chopina pośród wieczornej ciszy w górach. Słuchanie muzyki w nowoczesnym pomieszczeniu, w sali koncertowej, a słuchanie jej na łonie natury to nie to samo. Pierwszy kontakt z muzyką miałem zatem na łonie natury, wśród gór. Wprawdzie teoretycznie straciłem dużo czasu, bo nie miałem możliwości rozwijania techniki pianistycznej. Za to rozwijałem inną, nie mniej ważną cechę – wrażliwość. Jako 19-latek trafił do konserwatorium moskiewskiego do klasy fortepianu Dymitra Baszkirowa i Władimira Natansona, którzy, jak sam wspominał Dang Tai Son, nauczyli go prawdziwych podstaw i tego, jak być poetą fortepianu. Po 3 latach, w 1980 roku, będąc studentem 3. roku, postanowił wziąć udział w konkursie chopinowskim w Warszawie. Było to spełnienie jego marzeń. Kiedy powiedziałem o tym profesorowi Natansonowi, odpowiedział: oszalałeś? Przecież to jeden z najtrudniejszych konkursów muzycznych. Ale ja byłem uparty i zagrałem mu coś Chopina. Kiedy skończyłem, pomilczał przez dłuższą chwilę, po czym powiedział: skoro tak, to próbuj. Okay, so we try. For me it's like a dream. I want to pay the homage. Marzyłem o tym, by złożyć hołd Chopinowi, występując w jego ojczyźnie. Nie myślałem w ogóle o nagrodach. Moje najśmielsze oczekiwania sprowadzały się do nadziei, że jeśli dobrze zagram w pierwszej rundzie, to może uda mi się awansować do drugiej. Kiedy więc awansowałem do drugiego etapu, poczułem się już bardzo swobodnie.
Zrealizowałem plan i nie miałem nic do stracenia. Skoro mowa o moim udziale, to może mała ciekawostka. Rozmawiałem pewnego razu z profesorem Andrzejem Jasińskim. Wyjaśnił mi, że o ile dziś procedura zgłoszenia do konkursu jest bardzo rozbudowana, trzeba dostarczyć pliki ze swoimi nagraniami i tak dalej, o tyle moje zgłoszenie składało się z kartki papieru z 2 linijkami tekstu. Urodzony w 1958 roku w Hanoi, student 3. roku Konserwatorium Moskiewskiego. Ani słowa o żadnych nagrodach, ani słowa o działalności koncertowej. Nic. Bo ja nigdy wcześniej nigdzie nie występowałem. Moja kandydatura miała zostać odrzucona, ale ostatecznie Towarzystwo Chopinowskie uznało, że dobrze byłoby mnie dopuścić do konkursu. Dlaczego? Z 2 powodów. Byłem pierwszym Wietnamczykiem ubiegającym się o udział w konkursie. To był powiew świeżości. Nigdy wcześniej nikt z mojego kraju nie uczestniczył w tym wydarzeniu. A po drugie uznano, że skoro studiowałem w Konserwatorium Moskiewskim, to zapewne prezentuję przyzwoity poziom, że nie dam plamy. Właśnie z tych 2 powodów przyjęto moje zgłoszenie. Dang Tai Son przyjechał do Warszawy. Po pierwszym pojawieniu się na estradzie Filharmonii Narodowej zaskarbił sobie sympatię publiczności. Tej drobnej postury powściągliwy i jakby nieśmiały pianista, pisał Jerzy Jaroszewicz w Tygodniku Kulturalnym, zaczął swój występ bardzo piękną interpretacją Barkaroli Fizdur, gdy zaś zagrał etiudy, po sali przeszedł szmer zdumienia. Istotnie, tak fenomenalna precyzja, zwinność i wdzięk nie zdarzają się często. Gdybym zakładał, że dostanę się do finału, to miałbym odpowiedni strój do występów, garnitur, ale zupełnie się tego nie spodziewałem. Przez pierwsze 3 etapy występowałem w zwykłej marynarce. Dopiero kiedy okazało się, że dostałem się do etapu finałowego, w którym występuje się z orkiestrą i podczas którego atmosfera jest bardzo podniosła, zdałem sobie sprawę, że nie mam odpowiedniego stroju. Wpadłem w panikę. Ale Towarzystwo Chopinowskie przyszło mi z pomocą. Do finału zostały 2 dni. Była przerwa między przedostatnim a ostatnim etapem. I wtedy jedna pani z towarzystwa poszła ze mną na miasto, żeby kupić mi garnitur. To były czasy komunizmu, w sklepach był niewielki wybór, a co gorsza byłem wtedy bardzo szczupły, także nie mogliśmy znaleźć żadnego stroju, który by na mnie pasował. Skończyło się na tym, że towarzystwo skontaktowało się z krawcem, który w ciągu doby uszył mi garnitur na miarę. W ciągu doby. Byłem przeszczęśliwy. To było jak cud. Skromność i wycofanie to była najbardziej charakterystyczna cecha osobowości Dang Tai Sona, bardzo przystająca do estetyki, którą przedstawił. Podstawą jego interpretacji było piękno brzmienia, wrażliwość na dźwięk. Dang Tai Son w finale konkursu w Warszawie po raz pierwszy zagrał z orkiestrą. Nigdy wcześniej nie występował w dużej sali koncertowej przed tak liczną publicznością. To był jego pierwszy konkurs.
everything first time. Wszystko, co wtedy się działo, robiłem po raz pierwszy. Everything the first time. Moje granie And you było can niezwykle feel świeże. the freshness. Pierwszy występ z orkiestrą przed taką publicznością był wielkim przeżyciem. Pamiętam swoje emocje, kiedy dowiedziałem się, że to ja zwyciężyłem. Przestraszyłem się. Jestem dość nieśmiałą osobą, więc nie zostawałem na ogłoszenie wyników w siedzibie Filharmonii. Nie czekałem w holu jak inni uczestnicy, tylko od razu wracałem do hotelu. To tam informowano mnie, że przeszedłem najpierw do drugiego, potem do trzeciego etapu. I tak samo było w przypadku pierwszej nagrody. Po występie udałem się do hotelu, byłem u siebie w pokoju. Jako pierwsza z informacją o tym, że wygrałem, zatelefonowała japońska stacja telewizyjna. Autentycznie się wystraszyłem. Nie byłem na to gotowy. Przecież od mojego przybycia do Moskwy w 1977 roku do konkursu w Warszawie minęły raptem 3 lata. Zostać pianistą i wygrać tak prestiżowy konkurs w 3 lata to niemożliwe. Tak, przestraszyłem się. Spadła na mnie ogromna odpowiedzialność. Zostałem pierwszym zwycięzcą konkursu chopinowskiego pochodzącym z Azji. Dang Tai-son był również pierwszym zwycięzcą w historii konkursu chopinowskiego w Warszawie, który zagrał w finale koncert fortepianowy F-moll. Wcześniej laureaci pierwszej nagrody grali koncert E-moll. Po sukcesie na konkursie chopinowskim Dang Tai-son zaczął rozwijać międzynarodową karierę koncertową. W 1991 roku na stałe przeniósł się do Kanady. Wielokrotnie wracał do Polski, m.in. na Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju i Festiwal Chopin i jego Europa, gdzie zaczął grać również na fortepianach historycznych. Był jurorem konkursu chopinowskiego podczas 3 ostatnich odsłon tego wydarzenia w 2005, 2010 i 2015 roku. Rzeczywiście Dang Tai-son został poetą fortepianu, głęboko zrozumiał muzykę Fryderyka Chopina, która stała się podstawą jego repertuaru. Wietnamski pianista uchodzi za jednego z najwybitniejszych interpretatorów dzieł polskiego kompozytora. Kiedy przypominam sobie rok 1980, to dochodzę do wniosku, że moje ówczesne interpretacje Chopina były czyste, niewinne, poetyckie. Z czasem moje wykonania stały się bardziej dramatyczne, krótko mówiąc, bardziej świadome. Jest wiele kwestii, które trzeba zgłębić, żeby zrozumieć muzykę Chopina. Z punktu widzenia pianistycznego są to brzmienie, technika, śpiewność. Muzyka Chopina to poezja na fortepian. Szczególną rolę odgrywa prawidłowe posługiwanie się pedałami. To bardzo ważny element w muzyce tego kompozytora, nadający jej niepowtarzalne wibracje. Ale żeby dobrze grać Chopina, nie wystarczy mieć nienaganną technikę. Nie wystarczy umieć wydobywać piękne, śpiewne brzmienie z instrumentu. Trzeba też poznać osobowość Chopina, znać jego biografię, okoliczności, wśród których żył i tworzył. To pozwala wyostrzyć swoją chopinowską intuicję, co przekłada się na szczęśliwe wybory interpretacyjne.